Hejka, z tej strony Short, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy shopping 46, w którym pokażę Wam rzeczy, które zakupiłam głównie w okresie wakacyjnym, czyli listopad-sierpień, ale znajdą się jeszcze jakieś niedobitki z września czy października. Także pierwszą rzeczą, jaka trafiła w moje ręce w lipcu, był to domek DIY i muszę przyznać, że w tym okresie wakacyjnym miałam niesamowitego farta do tych domków, do tych modeli. Dosłownie znajdowałam okazję za okazją i nie sposób było kupić każdy zestaw. Natomiast ten, który tutaj Wam pokazuję, zakupiłam. Jest to piętrowy domek Blue Times, zawiera tutaj sypialnię, kuchnię, łazienkę i taki jakby mini salon. Można powiedzieć, że jest to taka kawalerka. I zakupiłam go za 19 zł, co jest naprawdę mega dobrą ceną, ponieważ ten sam zestaw często gęsto widziałam po 100-150 zł, jak nie więcej. Zestaw był nieużywany, sam w sobie był jedynie otwarty powierzchownie, bo wszystko, co znajdowało się w środku, było zalaminowane i nietknięte, także ktoś to dostał bądź kupił, ale naprawdę nawet tego nie ruszył. Kolejna rzecz, również nietypowa, bo nie figurki, a autko dla nich, chociaż w sumie nawet nie do końca. Jak raz byłam w Tetku, to rzuciło mi się w oczy autko. Zobaczyłam, że jest sterowane, ma światła, ale co najlepsze, ma opcję robienia dymu. I jak ja to zobaczyłam, to byłam jak god damn it. Kosztowało mnie ono 50 zł, jak mniemam. I na początku, jak je widziałam, to nie byłam przekonana. Myślałam sobie, nawet tu figurek nie wsadzę, po co mi to, na co mi to. Ale potem spytałam się Was na Instagramie, czy w sumie kupujemy to, czy nie. 7 lajków i to kupuję. Było zdecydowanie więcej niż 7 lajków, więc kupiłam. Autko jest naprawdę mega. Nie można tam wsadzić figurek w żaden sposób, więc może się nadać ono do tła albo właśnie do jakichś nagrywek z jazdy autem. Chociaż może to być ciężkie, bo to autko jedzie 10 km na godzinę, co się może nie wydawać jakąś dużą prędkością, ale uwierzcie mi, jest. I szczerze, póki co nie wykorzystałam tego auta ani do zdjęć, ani do żadnego filmu. Wykorzystałam je głównie do zabawy. Jest to moje drugie sterowane autko, ale takiego wypasionego jak to nigdy nie miałam. I naprawdę potrafiłam wyjść sobie nocą na spacer tylko po to, żeby pobawić się tym autem. I jest naprawdę mega. Oczywiście ta opcja dymu, no to nie jest taki, wiecie, typowy dym. Autko ma w sobie miejsce, w które można wlać wodę i po prostu to się podgrzewa i leci para wodna, ale mówię Wam, zabawa przednia and I'm obsessed. W sumie dawno się tym nie bawiłam, bo w sumie teraz jest taka pogoda, że nie bardzo z tym wyjść na dwór, ale naprawdę dobry zakup. Następna rzecz, jaka trafiła w moje ręce, to jest mega zestaw dodatków. Tak jak w poprzednim shoppingu, gdzie miałam paczkę za 40 zł pełną najróżniejszych miniatur i różnych fajnych rzeczy, tak przed nią również miałam takiego farta. No niestety nie do tego, jakby to było zapakowane. Boże, jak ja zobaczyłam, jak to jest zapakowane, to się przeżegnałam, bo przypomniało mi to, jak kiedyś moje popy do mnie przyszły. Zobaczyłam, bo w pierwszej kolejności odebrałam tą pandę, to jest ta w tej białej kopercie, ale jak zobaczyłam, jak są zapakowane, jak to ostatnie zamówienie jest zapakowane, to się przeraziłam. Jakby chyba się ze mną zgodzicie, że możemy ogłosić to najgorzej zapakowaną paczką ever. Jakby dostaję ten order otrzymania najgorzej zapakowanej paczki ever. Ale tak, woreczek kosztował również 40 zł i zawierał tutaj naprawdę również dużo fajnych akcesorii, w tym pet shopowych. Nie zabrakło tutaj kosteczek, jakby ja zawsze uwielbiałam te pet shopowe kosteczki, więc fajnie, że mam ich więcej. Wiadomo, jakieś jedzonko w miskach, jakieś ciastka, znalazły się też warzywa czy owoce, jakieś akcesoria takie bardziej realistyczne, jak ciasta czy napoje. Nawet mamy miniaturową Coca-Colę. That's so cute. I no cóż, no tych akcesorii jest naprawdę, naprawdę wiele i niektóre z nich już właśnie też gdzieś tam użyłam w filmach lub zdjęciach. Bardzo też mi się podoba to, że dostałam tutaj taką miniaturową ala szklaną zastawę. Co prawda szkoda, że wszystko jest trochę z innej parafii, but well. Nie zabrakło również dziwnych, randomowych obiektów, ale no cóż.
Najgorsze, co było w tej paczce, to były rzeczy wykonane ręcznie z modeliny. Like, rozumiem, w sensie nie są to może najgorsze rzeczy, ale po prostu obrzydzał mnie sam fakt, że to jest z modeliny, to ktoś lepił własnymi rękoma i nie wiem, gdzie to było, ani co to widziało, bo nie jest to żadna osoba, którą znam, jakby ja to znalazłam na Vinted, Jeżeli miałabym, nie wiem, dostać gdzieś tam w gratisie, czy kupić od kogoś właśnie jakieś ręcznie robione akcesoria, to wiadomo, że miałabym inne podejście, ale tak to mnie jednak troszeczkę obrzydza. Kolejna rzecz, czyli kolejny domek DIY. Nie popuściłam go, ponieważ kosztował on 15 zł i również to była nówka sztuka, wszystko było zafoliowane i nawet nietknięte. Jest to zestaw, który się nazywa Wymarzony Taras i jest to zestaw typowy, który możecie znaleźć nawet na stronie Empika, ale już nie za 15 zł. Ogólnie domek ten złożyłam, składało się go dosyć szybko, jak pamiętam, i szczerze mówiąc, nie byłam zadowolona z efektu końcowego. Oczywiście jakieś tam rzeczy minimalne mogłam pominąć, ale no muszę przyznać, że robiłam lepsze domki, które finalnie wyglądały lepiej, a ten po prostu nie zrobił na mnie jakiegoś wrażenia. Uważam, że mogłoby być tutaj jakiś więcej elementów, albo przynajmniej, nie wiem, jakiś więcej tutaj patternów na jakieś rzeczy, a tak to no... Dobrze, że był tani, bo bym czegoś takiego drugi raz nie kupiła. Klasycznie Tabi Cat, ale nie taki zwykły tabiś, bo jest to tabi z limitowanej edycji chińskiego Nowego Roku, czyli ten, co świeci się jak psu jajca. Co mogę o nim powiedzieć? Nie jest w najgorszym stanie, nie jest to jeden z moich ulubionych tabików. Uważam, że jest w porządku i w sumie bardziej poniekąd gdzieś go tam kupiłam, żeby uzupełniać tą kolekcję. To mogło być coś rzędu 40 zł i przyszedł do mnie z zagranicy, także uważam, że deal tak czy siak w porządku. Kolejną figurką jest Pop LPS i jest to akurat fake. Teraz muszę Wam powiedzieć, że to jest tak, że jak ja znalazłam to ogłoszenie, to wyglądał mi ten fake na zdjęciu całkiem legitnie. No ale w sumie taka niska cena i w ogóle, więc podejrzewałam, że w sumie to może być raczej fake, może raczej na pewno. Jako że cena nie była jakaś wygórowana, no bo fejki po 20-30 zł, no to jest w sumie taka typowa cena, to stwierdziłam, że zaryzykuję, nie wygląda źle, a nóż okaże się oryginalna. Cóż, nie okazała się oryginalna, mimo że porównywałam ją do jej saszetkowego warianta, czyli tej tutaj oto pani, która jest akurat tutaj oryginalna. I no szczerze mówiąc, wyglądało mi to tak, jakby ta różowa parówa mimo wszystko była oryginalna, chociaż miała jakieś właśnie te swoje mankamenty. Wolałam się w razie czego jeszcze podpytać na Instagramie, no i zostało mi potwierdzone, że jest to fake. Aczkolwiek naprawdę muszę przyznać, że to jest fake dobrej jakości, bo widziałam różne fejki dogów i sama też posiadam fejki, więc no naprawdę, naprawdę dobra robota. I gratisowo dostałam do niej takie dwie oto czapeczki. Kolejny fake do kolekcji. Nie byłam jakaś zawiedziona ani nic, jakby byłam jak, no spoko, no różnicy mi to nie robi, lol. Kolejna rzecz, którą zakupiłam, tak jak początek miesiąca zaczęłam z domkiem DIY, tak też lipiec zakończyłam z trzecim zestawem. Także zapłaciłam za niego 45 zł, 40-45, jakoś tak. I ponownie był to zestaw, który był nietknięty, nówka sztuka, nic nie ruszone. Zestaw ten nawet nie do końca ma jakąkolwiek tutaj nazwę marki. Aczkolwiek set sam w sobie nazywa się Sweet Time. I co ciekawe, jest to model o kodzie M2001, zupełnie jak mój rocznik, więc można powiedzieć, że ten zestaw był mi pisany. Chociaż po dziś dzień nie zaczęłam nawet go składać. Nie do końca mam na to czas i nie zawsze mam też ochotę się bawić z tymi elementami. Do składania domków trzeba mieć po prostu takie lock-in, usiąść na podłodze i to robić. I wtedy można mieć z tego fan. Póki co na ten moment, jak wspomniałam, sklejam domek Blue Times i pewnie do tamtego przejdziemy kiedyś. Ale jak widzicie na zdjęciu, domek sam w sobie jest znowu domkiem piętrowym. Te piętrowe zazwyczaj chodzą po wyższych cenach. I typowa cena dla tego domku, jak sprawdzałam w internecie, to też jest coś około 100, jak nie nawet 200, ponad 200.
około 250 zł, w zależności od strony. No i ten domek również zawiera sypialnię, kuchnię oraz jadalnię, salon. Tak jak wspominałam, widziałam jeszcze wiele innych okazji, ale stwierdziłam, że zostawię je dla innych, bo też co za dużo domków, to niezdrowo. W pewnym momencie miałam 3 zestawy, które leżały nietknięte, bo nie miałam kiedy ich nawet złożyć. Sierpień zaczęłam od randomowego zakupu figurki. Po prostu miałam taki dzień, że w sumie wyszłam na spacer, zaszłam do sklepu i stwierdziłam, że zobaczę, czy jest emo ryba. No i tak sobie zakupiłam emo rybę. Co prawda trafiła mi się z defektem, wabi sabi thing, ale no dalej to kuje w oczy i wolałabym, żeby takie rzeczy się nie działy. Nie mogło też zabraknąć wypadu do Tediego, chociaż nie były to jakieś wielkie zakupy, ale kupiłam taki oto organizer na akcesoria. Ostatnio tutaj troszeczkę segregowałam i nagrywam właśnie ten shopping po to, żeby móc posegregować resztę tych akcesorii, chociażby z tej dużej paczki, tak jak tutaj już ją Wam pokazywałam. I ten organizer kosztował mnie 14 zł i uważam, że jest to jedna z lepszych opcji w Tedim, bo niektóre są małe, niektóre są w podobnym rozmiarze, ale droższe, a ten kosztował 14 zł, ma naprawdę dużo przegródek, które można sobie, że tak powiem, regulować tymi listewkami w środku. Nie mogło też zabraknąć jakichś tam materiałów do craftingu, ale w sumie nic szczególnego. W sierpniu pojawiły się blind boxy z serii 4 w Biedronkach, więc nie mogło zabraknąć i mnie. Akurat miałam wtedy wolne, jakoś tak powędrowałam do tej Biedronki, bo w sumie ja i tak miałam iść. I udało mi się dorwać tą oto czarną parówę. Jak mam być szczera, nie jest to najgorszy pop z tej nowej serii. Uważam, że jest ok. W sumie się ten kolor Dismatch trochę mi kuje, ale trafiła mi się wersja ES bez żadnego defektu, więc nie ma co tak naprawdę narzekać. Miałam nadzieję, że znajdę 2 blind boxy z nim, ale no niestety dobrze, że chociaż udało się z tym jednym. Akcesorem do niego był hot dog, bardzo ironicznie i w sumie powtarzalne, bo już to kiedyś w kinach grali. I to, co mogę powiedzieć, że ten cały hot dog jest tak beznadziejny, wygląda jakby ulepiło go sobie dziecko z modeliny. Nie obrażając oczywiście dzieci, bo przecież wszyscy kiedyś lepiliśmy sobie akcesoria z plasteliny i tym podobnych, ale no sorry, no tak to wygląda tragicznie jak na coś, co wyszło z fabryki. Z rzeczy nie LPS-owych w końcu zdecydowałam się na kupno drugiego akumulatora do aparatu. O mój Boże! Kto by pomyślał, że mój akumulator po 5 latach będzie wystarczał na maksymalnie 30-40 minut bez odpalonego live screena, zamiast tak jak kiedyś to było 2 godzin. Także zakupiłam sobie jakiś taki tańszy zamiennik. I co Wam mogę na ten temat powiedzieć? Ogólnie sprawuje się dobrze, mogę z tym akumulatorem naprawdę dużo nagrać, plus teraz jak mam 2, to nawet ten słabszy, wiadomo, też jest w użytku i mogę sobie je wymieniać podczas nagrywania. Jak mi się jeden rozładuje, to mogę użyć drugiego. Z tym, że ten nowy zamiennik trochę mi płata figle i teraz nie wiem, czy to jest kwestia mojego starego aparatu, czy może jakiś glitchy, ale mam czasem wrażenie, że jak jednego dnia naładuję baterię, to drugiego dnia potrafi się samoistnie trochę rozładować. Ale no mówię, jeszcze nie używałam tej baterii na tyle długo, żeby się jakoś wypowiedzieć więcej w tej kwestii. Ale w razie czego dam Wam znać. Kolejna rzecz, którą kupiłam jest z października, jest to gejowa lampka. I pomyślicie sobie, jaki to ma związek z LPS? No cóż, ja jestem gejem i kupiłam gejową lampkę, Olgewal, te sprawy, długo się spierałam z jej kupnem, ponieważ kabelek jest na USB-C, a ja takiej kostki nie miałam. W sumie to jest lampka na kabel, więc nie bardzo mogę ją postawić na moim gejowskim ołtarzyku. Jakiś czas później, jak mi przez głowę przeszła myśl, żeby zrobić scenę gejowskiego klubu do Astray Moonlight, to stwierdziłam, kupuję to, bo ja tego potrzebuję, bo to mi się przyda. No i się przydało. Także git. Poza tym ta lampka też może być fajnie wykorzystana po prostu jako jakieś doświetlenie przy nagrywaniu, ponieważ daje też właśnie taki fajny kolorek, fajne kolorowe światełko. No i nie mogło zabraknąć również miniaturowych rzeczy z Kika i tym razem była to jedna rzecz, czyli takie oto miniaturowe kosze na śmieci. Jedne już mam zakupione, jak nie mam z Temu. Teraz mam też i żółte. W
październiku bardziej się wstrzymywałam od kupowania figurek, no ale no cóż, no kto by pomyślał, że jednak nie zdechnę i będę musiała je kupować dalej. Boże, jaki ciężki los. O mój Boże. Ogólnie w październiku nie kupowałam jakoś za dużo, no ale jednak zdarzyło się coś kupić, mimo że dałam sobie zakaz. Miało mnie tu już nie być. Ale hej, jest mniej do pizdy, jak możecie przepierdzielić swój ciężko zarobiony hajs na zabawki. Let's go. Także kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, były takie oto 4 figurki. Kupiłam je dlatego, że były dosyć tanie. Zaczęło się od tego skunksika. Była ona za 15 zł i szczerze mam czasem tak, że zobaczę jakąś figurkę, jestem jak wow, no nie za często ją widzę, w sumie ładna. I tak też było. I zobaczyłam, czy sprzedająca ma jeszcze jakieś inne ciekawe figurki i natrafiłam na zestaw tych oto 3. Te 3 kosztowały 15 zł razem. Także finalnie zapłaciłam 30 zł za te figureczki i na początku one były brudne, trochę w lakierze i z jakimiś takimi kolorowymi kreseczkami, ale wystarczyło je na dobrą sprawę umyć, trochę zdrapać lakieru i powróciły do życia. Także jest tutaj taki mops, pudelek oraz ten piesek szkocki, ten terrier szkocki. It's so adorable. Zawsze gdzieś go chciałam. Nie dlatego, że jest czarny, znaczy dlatego też, a znaczy czekaj, co? Ma bardzo ładne, unikatowe oczy. Nie dość, że są brązowe, to jeszcze w takie paseczki. It's so adorable. No jest kurwa czarny. Kolejne rzeczy, jakie wpadły w moje łapki, to te dwie oto bardzo chamskie podróby z AliExpress i robię im tutaj shoutout, dlatego że byłam na małym city breaku i tak się składa, że zahaczyłam o miasto, w którym piłam pet shopowe drinki. Ja I know how this sounds, but tak było i właśnie wyglądało to tak, że przy zakupie takiego drinka kazano mi zamknąć oczy, miałam wyciągnąć rękę w stronę słoika, w którym właśnie były figurki i miałam wylosować jakiegoś. Jednego dnia wylosowałam tego lwa, ale zanim otworzyłam te oczy, próbowałam jeszcze odgadnąć po kształcie, co to jest. Nie udało mi się odgadnąć. Myślałam, że to jest żyrafa przez ten ogon, lol. Ale drugiego dnia, że tak powiem, było bardzo spokojnie i że tak powiem, miałam czas, żeby sobie z tego słoika wybrać, co chcę, więc wybrałam sobie tą spanielkę, bo czemu nie? Może jakoś coś z nią zrobię, jakiś custom, albo będzie jakimś trupem, nie wiem. Ale tak tutaj to zawieram, bo w sumie spoczko wspomnienie. Pozdro dla gejowych poznaniaków. No i ostatnia rzecz, którą zakupiłam w październiku i ostatnia rzecz tego odcinka, to jest ten oto short hairek. Przyszła ona do mnie w dosyć nieciekawym stanie. Była lekko obdrapana, no wiadomo, jest emo, ale no niestety niektóre rzeczy staram się odmalować, ale jeśli chodzi o oczy, nie byłam w stanie jakkolwiek tego naprawić, ponieważ ktoś zrobił ją emo i zalał jej oczy lakierem UV, więc usunięcie tych czarnych obwódek jest wręcz niemożliwe. I dodatki, jakie do niej dostałam, w ogóle tak naprawdę to są gratisy, bo zamawiałam samą figurkę. To była taka oto kreatura z nowej serii. Taki oto płyn, gumka z kokardką i takie kostki. I te kostki są w ogóle spoko. Like, fajnie byłoby to dodać do auta, na przykład, może do auta Olgierda. That would be cool. Dostałam też 2 naklejki, ale jednej osobie oddałam. I dostałam też w ogóle klamrę do włosów. Trochę random, ale that's so cute. Fun fact jest taki, że otwierałam tą short hairkę u psychologa. Lol. I nie spodziewałam się, że będą tam dodatki. I oczywiście za cały ten jakby zestaw, za tą figurkę zapłaciłam 45 zł, co nie jest może jakąś giga okazją, aczkolwiek jest to naprawdę fajna cenka, jak za shorta w takim stanie. No i ogólnie jak za popa w tych czasach, także nie nazwę tego nie wiadomo jaką okazją, bo okazje to są tak do maks 30 zł, ale po prostu figurka w dobrej cenie. Także tak, to by było na tyle w tym filmie i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa pa. Wciąż mam bardzo dużo rzeczy do pokazania. Help.